Tomek, a to zielone to po co ten kwiatek? Oliwce na przeprosiny. Chyba liwce. Liwce na przeprosiny. A dlaczego na przeprosiny? Coś No się bo- wydarzyło? No bo ja jak się denerwuję, to bardzo głośno gadam i Jacek myślał, że drę się na Liwkę i ją okrzaniam, a po prostu jak mam nerwy, to tak krzyczę głośno, no i na przeprosiny jej dam, żeby była zadowolona. Ale to bardzo miły gest. A dlaczego chciałeś śrubokręt kupić? A tak na żartów mówiłem. Jakby coś na sali by było do zdemontowania i spieniężenia szybkiego, to chętnie bym to zrobił. Jedziemy? No jedziemy. No to jedziemy. Ty wziąłeś kulę ze sobą. Słucham? Kulę Tak, wziąłeś. wziąłem kulę oczywiście. Tak, wziąłem kulę, bo może mi się przydać. Bo nie będę o własnych siłach mógł iść. Tędy? Tak, na Uban. Patryk! No i właśnie to jest właśnie to. Coś mi się z telefonem stało, nie mogę. Może Zablokował mi ktoś. Może chcesz z mojego skorzystać? Na razie nie, ale i tak muszę ten zrobić, bo nie wiem co jest. Dasz swojego skorzystać, żeby zadzwonić? No jasne. Co Daj, za problem. prosiłbym. Tylko żebym potem nie miał służb na głowie. Nie, nic nie będziesz miał i nikt do ciebie też nie będzie dzwonił. Lecimy, Jacku. Tak każdy narzekał i w ogóle. I będzie tak, że na 8 jeszcze będziemy w szpitalu. Jak szybko załatwimy to zadzwonieniem, to będzie bardzo szybko i pojedziemy szybko. To ja ci daję swój telefon. To daj zadzwonię. Numeru nie dajemy, Liwka, dopiero od tego miejsca. Absolutnie, żeby na ten numer nawet nie było dzwonione, nie? Bardzo bym prosił. Nie ma takiego numeru? A czemu to tak? A, bo jest plus 48. Trzeba zlikwidować te plus 48. 7, 0, 0. Proszę. Kraj, region pochodzenia, kraj, region roamingu. O co tu chodzi? Halo Tyson, ciupaka, wo bist du? Schlossstraße. Śpisz na garaże? Okej, warte. Proszę bardzo. Jestem bezpieczny nadal. Oczywiście, a czemu masz nie być? Nic ci się nie stanie, nikt nie będzie dzwonił do ciebie, także się nie martw. Abyś ty tylko nie dzwonił na ten numer i się nic nie wypytywał, nie dowiadywał. Dobra, lecimy. Lecimy do szpitala. Bo teraz ci powiem szczerze, dostałem wenę, żeby jak najszybciej do niego jechać. Naprawdę chcę jak najszybciej do niego teraz dotrzeć. Miałem gdzieś torbę, a mam tutaj, dobra. Chcę jak najszybciej tam dotrzeć teraz. Przysięgam, chcę dotrzeć tam jak najszybciej. I chcę mieć już spokojną głowę. Naprawdę. O, la, la, moja babcia była la. Tango de, tango la, idziemy sobie obsasa. O, kula je, baby. Wiesz, o kuli lepiej, trochę lżej. Ale dwie by były lepsze. O Jacku, jakbyś teraz miał zamiar przyjeżdżać czy ten, to przywieź mi kulę, proszę. Jak dasz radę ogarnąć? Nie ma problemu, nie ma problemu. 2 sztuki. Na 2 metry. Tylko żeby nie były takie, jak mi załatwili. Jedna mała, druga duża. Na chłopa 2 metry. Nie, wystarczy normalna kula, jak są normalne kule, bo ją się reguluje, wiesz? No wiem, bo używałem kiedyś. Reguluje się ją. Nawet nie raz. Także śpisia gara, że wysiądziemy na zoo, na tym raczej, no na zoo, pójdziemy do góry na S-Bahn, raz i 2 stacje jesteśmy. Wystarczy nam 30 minut? Nie wiem. Jacku, nie wiem, nie mówię, bo nie wiem. Nie, nigdzie mi się nie śpieszy. Nie wiem, nie wiem. Pan ci zwrócił uwagę, że za blisko toru stoi. No dobrze. Bo to rzeczywiście głupio wygląda, facet z kulą przy torze stoi. Może już tym skończyć ze sobą.
Najwyższa pora chyba. Daj sobie jeszcze szansę. Właśnie daję. Tą ostatnią. I ostateczną. Daję. Masz, Patryk, puszkę. Butelkę. Co jest z tobą? Gorąco mi. Zmęczony jestem bardzo strasznie. Spać mi się silnie chce. Dlatego chcę jak najszybciej jechać. I żeby to już ze mnie zeszło mi z tej głowy. Boże, to ja dzisiaj przeszłem. Nie chcę tego więcej nigdy. Przysięgam, nie chcę to, co było. Przysięgam. Jak Boga kocham, nie chcę. Bo to, co było, te moje wybieranie się do szpitala, to koszmar. Daliśmy radę. Bo naprawdę, jak coś tam będzie nie tak, tak naprawdę wychodzę ze szpitala, kładę się pod schodami i nawet się nie ruszam. Tak to bywa i tak jest. Raz do góry, a raz wiesz, że ja jestem dobry dziuntek, co ma 7 i 1 piątek. No to tam mówimy coś, gadamy coś? No nie wiem co, nawijaj jakiś temat. Z kim się umówiłeś? Z dealerem. Muszę wziąć trochę brązu, bo nie wiem jak będzie z tą etadonem, wiesz? Bynajmniej, żeby mieć na rano jak wstanę, nie? Jak zostanę. Takie zabezpieczenie. Myślisz, że cię nie przeszukają przy przyjęciu do szpitala? Ale jakim prawem mogą mnie przeszukać? Powiedz mi. Czemu mnie mają szukać? Co to jest, policja? No to Czy prawda. co? No Jacek. Chodzi o to, czy będą sprawdzali, co masz przy sobie. No, ale z jakiej racji mogą mi sprawdzać? My musimy powiedzieć, że jesteś uzależniony. Ja wiem, co ja mam mówić, Jacku. Jasne. Ja wszystko wiem. A poza tym wcale się nie zdziwię, jak mnie zobaczą i poznają. Bo jestem naprawdę niesłynny z tych rzeczy. A jak noga? Boli, bardzo boli. Staram się nie myśleć. Tomek zostawił mnie tutaj na tym peronie. Powiedział, że mam nie kręcić. No jego oczywiście i tego, co się będzie za chwileczkę działo, i też przezornie wyłączył mikrofon, także tylko się możemy domyślać, co tam się dzieje. No ale zostawił kulę i torbę, więc mam nadzieję, że wróci. Mam nadzieję, że dezercji nie będzie. Naprawdę przeżywam to bardzo. Zdaję sobie sprawę z tego, jaka odpowiedzialność spoczywa na barkach Liwki i moich. Jeszcze czekam. Cały czas czekam. Tomek wystawia moje nerwy na próbę. Ciągle czekam, ale teraz zastanawiam się, jaki jest kres, ile mam czekać jeszcze. To oczywiście w tej sytuacji jest najmniej istotne, ale niemniej Tomek ma ze sobą mój mikrofon i ten transmitter. Oczywiście są one wyłączone, ale no nie chciałbym tego stracić. Ciężkie klimaty na tej stacji metra. Właśnie podeszli do mnie Niemcy. No, w pierwszym pokoleniu Niemcy i coś się pultali, że mam ten telefon. Musiałem ich zapewnić, że ich nie nagrywałem. No, nie śmiałbym, nie odważyłbym się. Przed chwilą przeszedł młody człowiek, który wyglądał jak śmierć. Dużo gorzej niż Tomek. I tak sobie pomyślałem, że to właśnie klient tych dżentelmenów, którzy przed chwilką mnie zaczepili. Cały czas czekam. Znów dzwoniła Liwka i się dopytywała, co się dzieje, jaki jest rozwój wydarzeń. Powiedziałem, że czekam, ale też prosiłem, żeby nie komentowała tego, bo mi się styki przegrzeją. Trochę się uspokoiłem teraz, bo przypomniałem sobie, że mam jakąś kasę Irokeza w kieszeni, więc to chyba po nią przynajmniej przyjdzie. To chyba najbardziej adekwatny kadr do sytuacji, ale rozkminiłem to, wiem o co chodzi. Mianowicie to jest zakup od razu z konsumpcją, a tak jak zauważyłem, ta konsumpcja trwa około 30 minut, to właśnie ze względu na stan żył Irokeza. A liczę to mniej więcej tak, zakup powiedzmy 15 minut, konsumpcja 30, to razem 45, dojść tam i tu 5 minut, to mamy 50 minut. Jestem tutaj już pół godziny, czyli z tego wniosek, że jeszcze niemalże drugie tyle. To właśnie o tej osobie mówiłem przed chwilką i tak sobie myślę, że tutaj Boniuel na tej stacji metra to nakręciłby całkiem niezły film. Przed chwilką Kobieta w różach.
tam wcześniej, tamci panowie, za każdym razem ktoś przychodzi o takiej, powiedzmy sobie, charakterystycznej fizjonomii, za każdym razem zadaje sobie pytanie, co w serduchu takiej osoby, co w jego głowie, w jego myślach. To jest właśnie ten pan, klient tamtych panów. Teraz jestem zły na siebie, że zostawiłem Tomkowi ten mikrofon z transmiterem. No, mam nadzieję, że to wróci do mnie. Oczywiście ważniejsze jest to, żeby Tomek wrócił i w końcu, żeby go do tego szpitala położyć. Mówiłem, kobieta w różach, ale słyszę już Tomka. Echo niesie tutaj po tych korytarzach. Także wszystko jest w porządku. Co się dzieje, Tomku? Tylko nie mów mi, że mikrofon zgubiłeś. Znaczy cicho, nie zgubiłem. Pilnuj to. Pilnuj to. No teraz to już dostałem gula. Za chwilę szlak mnie trafi. Ile to ja już razy w życiu miałem, co? Nie ufasz mi, nie wierzysz mi? Tak samo było tutaj. Daj mi mikrofon. A co? Nie ufasz mi, nie wierzysz mi? Kurczę, no dla mnie to była naprawdę duża strata. Co prawda mam zapasowy zestaw, ale to jest w plecaku, w samochodzie, a no szkoda by było. To kilkaset złotych kosztuje coś takiego. No i znów domyślam się, co się stało. Najprawdopodobniej ten mikrofon i kabelek przeszkadzały Tomkowi w konsumpcji, więc to gdzieś wyjął, odpiął, położył na ziemi, a potem po prostu zapomniał zwyczajnie. Tak to też widziałem w jego minie, bo jak się zorientował, że nie ma tego zestawu, to no widać było, że wie, gdzie on jest i poleciał. Oczywiście okraszając wszystko słowami na K. Właściwie to powinienem Tomkowi potrącić z wypłaty koszt tego zestawu. No teraz przynajmniej jest plecak, więc to gwarancja, że Tomek wróci. Pamiętacie, jak na jednym z filmów mówił, że zawartość tego plecaka jest dość duża. W sensie kasy, tak mówił, około 200 euro. Niemożliwe, no stary. Kurwa, przecież mi szlak trafi za chwilę już. Bynajmniej. Nagle człowieku zginął materiał, szukaliśmy tyle, teraz chyba nie ma. Zajebana tego. Tomku, załóż koszulę przede wszystkim. Wiesz co, jedźmy do tego szpitala, bo to w sumie jest ważniejsze, wiesz, niż tam kabelki. Nie wiem. To musi być, jak nie ty, to ta, musi. Ale byłem tam, nie widzę. A nie było tak, że Komu położyłeś to pokażę, że gdzieś? nie do użytku komuś. Słucham? Nie było to tak, że położyłeś to po prostu? Nie położyłem, wiem, że to o tym wyłączył i miałem tu w kieszeni. Tu, w kieszeni miałem. Kurwa, ewentualnie jak mogło, to jak siedziałem, mogło wylecieć, no ale nie było tam. No przecież nie wierzę, no kurwa, niedawno człowieku materiał też zginął, nie było nagle materiału, człowieku, tyle szukałem. Jacek, popilnujesz to? No popilnuję Tylko oczywiście. teraz słuchaj, co ci mówię. Słuchaj, ale szpital jest ważniejszy w tym momencie. Sekunda, tylko pójdę do góry, zobaczę, czy jest tak i jedziemy. Dobrze? Bo Jak chcę nie mieć- znajdziesz, to nie chcę też mieć wracaj wyrzutu szybko. sumienia. Nie chcę mieć wyrzutu sumienia, bo przed chwilą zginął materiał. Masakra. Słuchajcie, cud, znalazł się. Tramwajem? Tomek jest jeszcze w jakiejś odległości ode mnie, ale już przypiął sobie mikrofon, nie słyszymy jego głosu. Tym bliżej, dokładnie. Cud. Boże, cały spocony i cały śmierdzę. No ale już cię słyszę przynajmniej. Co z tego? Chyba cię wyściskam normalnie. Co z tego? Gdzie było? Na krzaku wisiało. Tak jak myślałem. Może szedł i się ten zahaczyło i wyszedł. Ale dzięki, że byłeś... Stary, ja bym nie mógł spać. I tak nie będę mógł spać. Za dzisiejszą noc dziękuję wam wszystkim. Za moją dzisiejszą noc, którą będę przechodził. Wszystkim wam dziękuję serdecznie. A co to my z tym mamy wspólnego? Będzie jeden wielki koszmar. Oj, W porządku? kręć, ale zgód. Mogę filmować? Tak, tylko mnie. Do ciebie, no. Żebyś tam nigdzie nie kręcił, to ci dobrze mówię. Naprawdę. Domyślam się, dlaczego tak niewyraźnie mówisz. Dlatego, że tak to bywa. Bo tutaj, gdzieśmy przyjechali, to już jest większy. Tomek, ruszamy w drogę. No ruszamy, czekamy na Łuban. Dobra. To ja się odmelduję u Oliwki, bo ona też się bardzo, wiesz, przeżywa to wszystko. Dobrze. Powtórz jeszcze raz, bo miałem wyłączony mikrofon. To jest co na teraz mnie będzie? koszmar.
Nie o to mi chodzi. O Dwie to- stacje gdzieś Dwie tam. stacje, jedziemy teraz na Zoologiczny Garden, wysiadamy, idziemy do góry, przesiadamy się na S-Bahn. S-Bahnem jedziemy dwie stacje na Hauptbahnhof, wysiadamy, idziemy do sklepu, idę, biorę napój, wracamy, idziemy na tramwaj, jedziemy jedną stację, jesteśmy na miejscu. Dziękuję. A na miejscu jaki masz plan? Co zrobisz? Idę do środka, do recepcji i się pytam, czy mnie przyjmą z nogą. Jak powiedzą, że tak, to powiem, że jestem taki i taki, czy mi dadzą. Jak powiedzą, że nie, przykro mi bardzo. Wychodzę z tego, idę w pierwsze lepsze krzaki, robię 4-4, walę, dziękuję, nie ma, nie, jestem tam u góry. Wszystko na temat. Tak robię. Co to jest 4-4? 4 brązy, 4 białe. To, co mam w buzi. No, jeszcze zanim pójdę do szpitala, to pójdę walnę na sam koniec, żeby się nie męczyć, bo podejrzewam, że dzisiaj mi nie dadzą, ewentualnie jutro rano. Bo lekarz będzie musiał zrobić badania i zobaczyć, nie? Ale żebym się nie męczył do rana, to jeszcze sobie walnę. Przed tym akurat jest taka godzina, że tą dawkę, co podam, to mi do rana starczy. Wystarczająco. Aby tylko mnie przyjęli, tak jak mówię. Jak mnie nie przyjmą, tak trudno, Jacek. Pożegnamy się, to będzie nasze ostatnie spotkanie. Pożegnamy się już na zawsze. Nie mów tak. Mówię tak i tak będzie, no. Ile nam to zajmie jeszcze, Tomku? Nie wiem, Jacku, pół godziny. Do godziny. Do godziny. Pogubiłem bandaże, pogubiłem wszystko. Ja mam czas, to nie o to chodzi, po prostu wiesz, organizacyjnie pytam. Bandaże wszystko pogubiłem. W szpitalu będzie ich dostatek. Jeszcze nie jest powiedziane, że będę. Boże kochany. Co znowu? Nic, pokazałeś mi to ściągnąć, myślałem, że zostawiłem. Kurwa, jak mnie to denerwuje takie co. Tomku, my wysiadamy na Zoologiczny Garden. Tak, wysiadamy na Zoologiczny Garden. Tam, gdzie się poznaliśmy. Pierwszy raz. No i oczywiście będziemy jechać tym S-Bahnem w tą samą stronę, co jechaliśmy, co cię odwoziłem. Tylko, że ja cię odwoziłem na Ostbahnhof, a my jedziemy na Hauptbahnhof. To masz pamięć niezłą. Muszę te siatki tu sobie powiesić, bo ja nie mam 100 rąk, nie mogę sam, kurwa, muszę wszystko sam. Dziękuję wszystkim za pomoc, za wszystko. Pamiętam, jak dokładnie w tym miejscu nagrywałem w 19 roku. Halo? Rwie potężnie. Tutaj to czuję, jakby ktoś mi normalnie szpilę wbijał do kości. Ała. O Boże, jak rwie, kurwa, jak rwie. Oglądnijcie to i powiedzcie, czy warto brać na takiej męczarni. Tomku, a jak będziemy na Hauptbahnhof, to do szpitala jeszcze daleko? Nie, jedną stację tramwajem jeszcze pojedziemy i kawałek trzeba będzie iść. Dokładnie sam nie wiem, bo nie byłem tam nigdy, ale Patryk wie, więc prowadzi. To jak z góralami. Mówią, a to panie ze 2 km z hakiem. A ten hak to ile, nie? No właśnie. Co to jest za stacja? Jeszcze mi gorzej pękła mi noga. Ta rana. Rozsadziło. Tu dookoła normalnie tak jakbyś ją obejmę. Obejmę jakąś i normalnie ktoś jakby ci do kości szpilę wbijał. A tu cała stopa, tak czuję, jakbyś miał buta założonego albo coś i ściśniętego, że czujesz, że coś masz cały czas na nodze. Rozumiesz? Widziałeś moje palce. Jeden palec jak 4. Widziałeś. Widzicie, widzicie? Szybko się uczę. To jest właśnie ten zestaw, który Tomek nosił. Teraz odszedł, no wiadomo po co odszedł. W każdym razie poprosiłem go, żeby zdjął to, żeby mi to po prostu oddał. I znowu oczywiście było to samo. Co, nie wierzysz mi? Co, nie ufasz mi? No, ciężki temat, ciężka sprawa. A to leży w takim dziwnym miejscu, dlatego że ten murek jest pochyły. I gdybym położył to gdziekolwiek indziej, to by to po prostu spadło. I dioda taka niebieska pokazuje, że to pracuje cały czas. Tak jak i poprzednio, Tomek zostawił swój manżur pod moją opieką i no, mam nadzieję, że właśnie z tego powodu wróci jednak. No poza tym ciągle mam jego kasę, więc teraz tylko czekam cierpliwie na dalszy rozwój wydarzeń. A tak przy okazji znowu gadałem z Liwką i muszę powiedzieć, że podziwiam jej cierpliwość i wyrozumiałość. Ona już czeka na nas pod szpitalem, tak więc kiedy tylko dojedziemy do szpitala, to tam już będzie Liwka. A tak skoro już Liwkę wywołałem do tablicy, to
Tak sobie myślę, bo niektórzy widzowie piszą w komentarzach, że jeżeli ktoś bierze buprenorfinę, to jest nadal w czynnym uzależnieniu. To właśnie tym osobom polecam porównanie tego performansu Livi i Tomka. Czekam. Tym razem na Hauptbahnhof. Nadal czekam. Czekam. Ciągle czekam. Niestety nie mam dobrych wieści. Pamiętacie, co Tomek mówił o swojej stopie, co się z nią stało? Przed chwilką Patryk przybiegł, wziął tę kulę i powiedział, że to samo stało się z jego drugą stopą. Właśnie wtedy, kiedy tam załatwiali to, co mieli załatwić. No mam nadzieję, że jakiś happy end jednak będzie. Plecak nie zostaw! Oła! Trzymaj flachę! Flachę trzymaj! Patryk. Dobra, wezmę. Gdzie idziemy? Tego Kur... mać! Odpił się, kurwa mać! Poczekaj, bo mi się muszę do kieszeni to wsadzić. Człowieku, ktoś ci mówi 300 metrów. Szczerze mówiąc, to mi psychę w tym momencie już Ty siada. kurwa, 300 metrów. Tomek ma bardzo 300 uszkodzone metrów. dwie stopy. Człowieku, Patryk nas prowadzi, Weź jest skończ. takie ryzyko, proszę skąd? że zabłądził Gdzie to jest? i Tomka tak bardzo Gdzie? boli, że biegnie. Tu? No wiem, że to wydaje się, że absurdalne, Tu? ale biegnie, żeby czym prędzej dobiec do szpitala. Nie wiem. No właśnie, pomoc. Liwka Nie dzwoni. wiem. Ale skla, zaraz Nie zobaczymy, zupełnie gdzie. dzwoniła Liwka. Dobrze, zaraz Namierzyła zobaczymy, po prostu mnie. gdzie. Zaraz zobaczymy gdzie. Także wie, gdzie Boże. jestem i jeżeli ona jest w Okej, innym zaraz miejscu, zobaczymy gdzie. to będziemy za chwilkę mieli odsiecz tutaj. Dobra, Liwka mnie namierzyła i mamy już instrukcje jakieś. To jeszcze Dobrze, ale kawałek. proszę nie mów kurwa słowa. Liwka, wydaje mi się, że jakiś komentarz jest niezbędny do tego wszystkiego, co się wydarzyło w Berlinie. Tak, to prawda, no to ja tak jak mówię cały czas, jak rozmawialiśmy też między sobą o tym, no to uważam, że wręcz można to nazwać wyjaśnieniami, gdyż nie wszystko było jasne w tych wydarzeniach. To wiesz co, zróbmy najpierw próbę mikrofonu. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6. Wiesz co, Liwka, jakaś kicha jest z dźwiękiem. Myślę, że to są zakłócenia od silnika. Już kiedyś się z tym spotkałem. Także musimy coś innego wymyślić. Może ten mikrofon, moja, twoja. A może nagramy w ogóle bez mikrofonu? Taki powrót do początków JTO. No wtedy się to sprawdzało i ja nigdy przy Twoich filmach nie słyszałam problemu z dźwiękiem. To w takim razie jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Liwka, czy ty jesteś zmęczona? Ja coś odbiję piłeczkę, spójrz na mnie i powiedz widzom, czy jestem zmęczona. Jesteś bardzo zmęczona, ale ja też jestem zmęczony. Wiesz, widziałem dzisiaj na live'ie swoją twarz i naprawdę nie tylko, że zmęczony, to jeszcze zatroskany. Powiedz mi, co się w ogóle wydarzyło? Czy to jest nasz sukces, czy nasza porażka? Wiesz co, myślę, że i w jedną, i w drugą stronę można to rozpatrywać, bo sukcesem jest każda podjęta próba walczenia z uzależnieniem, a jednak porażką jest też trochę to, że wiesz, zawsze sobie wyrzucasz, że mogłeś coś lepiej, inaczej zrobić. Jednak ja jak się tak dłużej zastanawiam, to nie wiem, co lepiej można było zrobić. Wiesz co, wczoraj wieczorem uwierzyłem w to, że się udało. Wtedy, kiedy zobaczyłem, jak Tomek znika w tych drzwiach szpitalnych, w otoczeniu właśnie osób, to no, byłem absolutnie przekonany, że to wszystko się udało i że będzie szło tylko ku lepszemu. Wiesz, ja ci powiem, że ja byłam cały czas przekonana, że to tak się nie uda prosto i na pewno się nie uda. Takie były moje spostrzeżenia. Wiesz, w którym momencie załapałam to? W momencie live'a. Z Tomkiem, tego ostatniego. Tak, dokładnie, bo ty go dopytywałeś, on już nie był tak Im bliżej było tego czasu, to on był coraz mniej przekonany. A powiedz mi, czy w sukces tej całej akcji
sam Tomek uwierzył, czy on od samego początku wiedział, że to będzie lipa ściema i po prostu grał, żeby ugrać swoje? Wydaje mi się, że to drugie. Myślisz, że człowiek tak bardzo uzależniony robi takie rozkminki, jak planuje? O, Jacuś, posłuchaj, ja ci powiem tak, że jeżeli lubisz Toma Cruise'a, lubisz Mission Impossible, wiesz jak tam wszystko jest co do szczegółu idealnie zaplanowane, to ja ci powiem, że to jest porównywalne planowanie i to jeszcze tak wyprzedzone, że musisz sobie rozkminić kilka opcji, co może się wydarzyć, musisz to zrobić, co ktoś sobie może pomyśleć, musisz uważać na słowa, które wypowiadasz, oj i to bardzo. Sukces czy porażka? Sukces i porażka. Jaki będzie dalszy los Tomka? Jak ty to oceniasz? Szczerze ci powiem, że może to niezbyt dobre z mojej strony i może trochę źle zabrzmi, ale nie chcę o tym myśleć. Nawet nie chcesz o tym myśleć. Nie chcę, bo wiem co będzie. No, powiem ci szczerze, że podobnie właśnie o tym myślę. Czy możesz skomentować jakoś taką roszczeniową postawę Tomka? Ona na początku nie była roszczeniowa, ale im bliżej było momentu tego wyjazdu do szpitala, tym Tomek był coraz bardziej roszczeniowy. A teraz wtedy, kiedy już wyszedł z tego szpitala, czy też uciekł z tego szpitala, to ta jego postawa roszczeniowa jest po prostu masakryczna. Teraz jest już żądająca. Możesz to skomentować? Jacuś, posłuchaj, ja ci powiem taką rzecz, że Tomek w pewnym momencie też zauważył, że no bo nie podobało mu się to, że jesteśmy razem u niego, tak? No i on zauważył, że może ja trochę więcej wiem na ten temat niż ty, może ja trochę więcej zauważam u niego niż ty i wiedział dobrze, że podchodzę do niego nieufnie bardzo. W jaki sposób to wpływa na naszą pracę, na nasze plany, na widzów, na relację naszą i widzów? Wiesz, ja myślę, Jacuś, że przełamaliśmy pewną barierę, dlatego, że ty przez bardzo długi czas bałeś się mówić pewnych rzeczy. Teraz po prostu w każdym momencie stawialiśmy sprawę jasno, dowiedzieliśmy się, że Tomek uciekł ze szpitala, szybko, od razu live'a odpalamy, mówimy widzom jest tak, tak i tak i nie ukrywamy nic, bo wiele razy próbowaliśmy, jakby to powiedzieć, przed opinią publiczną sprawić kogoś dobre wrażenie, wierząc, że to się przysłuży mu i że wówczas będzie mu łatwiej wyjść z uzależnienia, jak nie będzie miał na przykład hejtu albo coś, a później okazywało się, że widzowie nie wiedzieli o pewnych rzeczach, później ta osoba na przykład bardzo źle się wobec nas zachowała i widzowie na podstawie tylko spostrzeżeń i tego, co mówiła ta osoba, no to też nas źle oceniali, bo nie wiedzieli, bo my nie mówiliśmy za dużo tego, co nas naprawdę boli. Czy widzowie mają takie prawo? To prawo to zawsze mają, ale czy mogą czuć się oszukani przez Tomka? Chodzi mi o ten telefon. W końcu w tym momencie jeszcze nie wiemy, czy on trafi do Lombardu, czy nie, ale były takie plany, że ten telefon, który Tomek dostał od widzów dosłownie 2-3 dni po tym obdarowaniu go, no, ma trafić do Lombardu. Jaka będzie reakcja widzów na to? Szczerze ci powiem, że mi jest samej wstyd. Wiesz, mi jest samej wstyd, dlatego że na przykład jak mi ktoś w jakiś sposób pomagał, jak byłam w ciągu, to mówiłam wprost, słuchaj, jeżeli chcesz mi dać pieniądze, daj oczywiście, ale jeżeli chcesz mi dać pieniądze licząc, że ja nagle teraz kupię sobie warzywka i soki świeżo wyciskane, a nie towar, no to nie chcę cię zabić, ale wiedz o tym od razu. I wtedy taka osoba decydowała. Ale w momencie, w którym ja zaświadczam swoją twarzą, a ty swoją, sygnujemy to znakiem kanału, jak to ogarnąć, że Tomek te pieniądze potrzebuje na to, to ma być kupione to i to. Nie bez powodu zbieram rachunki, screenuję to, ile jest pieniędzy dla Tomka, wszystko. Chcę jak najrzetelniej do tego podejść i wiem, że ty tak samo. Krokodyl? Nie wiem, wiesz, musimy tutaj ustalić jedną rzecz. Mówiąc krokodyl, nie mam na myśli konkretnie tego, bo to jest bardziej na wschodzie, raczej w Berlinie tego nie ma. Tak przypuszczam i takie doszły do mnie informacje. Mówiąc krokodyl, mam na myśli dogłębnie niezidentyfikowane substancje, które są dodatkowo ze sobą miksowane. Nie wiesz, co ze sobą miksujesz, no bardziej w tym kierunku. Czy Tomek uratuje swoje stopy? Nie.
Jak ta cała historia wpływa na nasz stosunek do potrzebujących osób? Czy jeżeli znów się spotkamy z czymś takim, czy będziemy chcieli zaangażować się w pomoc, czy nie? A dzisiaj widz na live właśnie, no bo widzowie będą oglądać to trochę później, więc troszeczkę się cofnijcie do live'a Złe wieści z Berlina. 14 sierpnia nagrany, też nie wiemy, a nie, no już Tak. jakieś głupoty gadam, przecież ten live jest w sieci. Tak. Więc 14 sierpnia, niedziela, Liwka właśnie o tym mówi live'ie. Proszę, Tak. kontynuuj. I wtedy jeden z widzów napisał komentarz, chyba miał na imię Marcin ten widz, ale nie chcę skłamać. Napisał komentarz mniej więcej o takiej treści. Ile jeszcze musicie razy dostać po dupie, żebyście przestali po prostu być tak naiwni i pomagać każdemu? No i ja odpowiedziałam, że i podtrzymuję to do dzisiaj. Ilekroć nie dostaniemy po dupie z powodu pomocy, to zawsze o jeden raz więcej pomożemy. Czyli wiesz, no Jacek, ja widzę też to po tobie. Może trzeba ograniczyć trochę tę naszą naiwność w pewnych sprawach, zwłaszcza twoją. Przepraszam, ale zwłaszcza twoją. Ale myślę, że niewiele jest osób, które nie oceniając ludzi uzależnionych, chcą im szczerze pomóc. Wiesz co, Liwka, nie przepraszaj, ja już w tej chwili to wiem, że jestem naiwny. Zastanówmy się nad taką rzeczą, mianowicie myśmy włożyli bardzo dużo pracy, bardzo dużo trudu, zarówno my, jak i widzowie. No, chcieliśmy udzielić pomocy, byliśmy przy Tomku przez ileś w sumie czasu. Czy chociaż kropla tej pomocy do niego doszła? Czy on cokolwiek zyskał na tej całej akcji, jak ci się wydaje? Czy to po prostu jak gdyby przeszło obok niego? Zyskał Jacuś. To, że mniej go będzie tyłek bolał od siedzenia na kubeczku przez kilka następnych dni. Ale jeżeli chodzi o zdrowie, to nic się nie zmienia. Nie. Rokowania beznadziejne. Tak, ale wręcz ja ci powiem tak, że kurczę, on teraz wie, co mu grozi w tym szpitalu, że najprawdopodobniej będzie amputacja i on, bo wtedy to jeszcze do momentu to była dla niego taka wielka niewiadoma cały czas, nie? Bo on tak zgrywał na live'ie też tak pewnego siebie i w ogóle. To był też live Tomek i Rokes na żywo, też wam podeślę link poniżej w opisie. No i Tomek zgrywał tak, że on wszystko wie. Pamiętasz, nawet jeżeli pytałam go o coś, to nie, wy się nie znacie, ja wszystko wiem. Ale w momencie, w którym już byliście blisko, po kilku godzinach byliście blisko szpitala, to Tomek, no oczywiście rozkazał, żebym ja tam wchodziła i się dopytywała o pewne rzeczy, więc widzisz, jak to wygląda. Ale to powiedzmy od razu o jakie rzeczy, bo tutaj chodziło o to, żebyś O wysądowała, czy da się tam zorganizować metadon. Liwka, jeszcze wszystko przed nami. No pewnie, Mam pewnie. nadzieję, że nie jedna przygoda i mam nadzieję, że jeszcze nie jedna osoba w jakiś sposób zostanie uratowana. Tutaj nie mam na myśli w tym momencie Tomka, ale te wszystkie inne osoby, które widzowie znają z kanału Jak to ogarnąć. Wiesz co, Jacuś, ja muszę dodać tu jedną rzecz, bo widzowie nie wiem dokładnie, którego dnia będą widzieli ten film. No na pewno podejrzewam, że o godzinie 18, którego dnia nie wiem, ale posłuchajcie, ja jestem osobą uzależnioną od pierwszych dni swojej obecności na ziemi, w ogóle na świecie. Nie mówię nawet o urodzeniu się, bo już rodząc się byłam przez 9 miesięcy faszerowana różnymi substancjami. Ale posłuchajcie, ja jako osoba, która przeżyła wiele ciągów, bardzo wiele razy dotknęła dna, ale ja nigdy nie oszukałam nikogo, ani nic takiego. Ale wczoraj, czekając na Jacka i Tomka pod szpitalem, czyli to, co wy zobaczycie na filmie przed naszym komentarzem, ja z 5 razy miałam już coś takiego, że jestem rozbita emocjonalnie zupełnie, że już kurczę, nie chciałam też im przeszkadzać, nie chciałam co chwilę dzwonić do Jacka, ale mi się to wszystko bardzo tak wydawało, coś nie tak cały czas. Poza tym nie chcę też mówić, że ojejku, jak nam źle, ale daliśmy z siebie bardzo dużo. Dlaczego, Liwka, ty podjęłaś próbę? Dlaczego ja swoją próbę podjęłam? Tak. Ojejku, wiesz, jest jeden powód właściwie. Właściwie to tylko ty jesteś tym powodem.
To bardzo mi miło. Aż mi się łza zakręciła wokół. Liwka, a jakie sobie dajesz szanse? Sobie daję takie szanse, że dzisiaj prawie cały kolejny dzień mam za sobą trzeźwości i tyle, nic więcej. Dzięki.